siedzę sobie już po Flohmarkcie i czekam na autobus. Trochę tu spędziłam czasu, powiem szczerze. Dość dużo czasu tu spędziłam. Fajna dzisiaj pogoda, jest fajna. Fotografuję w sam raz. Ani za ciepło, ani za zimno, ale jest jeszcze wcześnie, może dlatego. Zapraszam na przegląd półek. Prawdziwy kryształ Beyer. Marka Beyer. No, widać, że to nie byle co. Tu mamy brokowic bodajże. Piękny, rozalinowy. Zobaczcie, jaki ładny model. Ale no, nóżki długie. No, bardzo ładna misa. Tak się zastanawiam, stoję tutaj chwilę już i zastanawiam się, czy taką świeczkę, bo jest dość ładna, da się jakoś wyczyścić, bo ona jest po prostu strasznie brudna z kurzu. Jakaś szczoteczka i heja pod wodą z mydłem dałoby radę takie coś wyczyścić. Trochę powątpiewam, czy by nie zaszło pół świeczki przy okazji. Tu jeszcze mamy piękny kryształ też. Ciężki. Stary żyrandol. Kryształowy. No. Tu jaka ładna lampa. Ja chyba już ją widziałam. Tutaj jest pęknięta u góry w dwóch miejscach, ale to leży trochę za bardzo na brzegu według mnie. Może nie przetrwać tego targu. Patrzcie na to, jaka piękna. O, cudowna. Chyba już takie małe widziałam tego typu. Tu coś się zważyło w środku. Pierre Cardin. Tu mamy ładne pudełeczko, piękne, stare. Ale fajna płytka stara. No, bardzo ładna. Ulmer Keramik, a to już miałam ostatnio właśnie talerz z Ulmer Keramik. Augsburg. Wyjątkowa, nie? Bardzo ładna.
Czyż ta psinka nie wygląda jak nasza Maja? Kaiser. No naprawdę. Nie da się otworzyć, jakieś zaczaśnięte. Tu jaką mamy podstawkę? No, na pewno jest bardzo stara. Podgarnek na przykład. O, tu nawet jest jakaś sygnaturka. A ciężko odczytać. Patrzcie, jaki plecak fajny. Z brie. A brie to robi ze skóry fajne rzeczy. Ciężki też. Tutaj mamy jakąś kurkę. Czemu ona tak leży brzydko? To takie, wiecie, byle co, nic wartościowego, ale obije się. Tu się pani dopiero wypakowuje po troszku. Tu mamy China Blau, ale czasami też może być to Sorał. Tu mam akurat Zeltman Weiden, ale w takim wzorze China Blau. Stara torebka. Nein, das ist alles gut, das ist alles gut. Alles gut.
Tu zobaczcie, jaki świecznik wielki. Nawet dwa są podobne tutaj. Tu zobaczcie, jaka skrzynia. Taka ala egipska. Chyba z Egiptu przywieziona. Kühlerfigur? 120? Nein, nein, nein. Ja, ja, 120. Also maximal 70, aber ich bin auch nicht böse, wenn ihr sagt, oh, vorsichtig. Nee, Patrzcie, jaka lalka. Wygląda jak prawdziwa. Dziewczynka sobie nawet siedzi. Morgen. So weit zu 33. Dzisiaj jest połowa chyba mniej stoisk, ale chyba się już wakacje zaczęły z tego co wiem. Więc to chyba jest powód. Aniołki. Tu jakie lustra mamy, zobaczcie. Jak to się nazywa? Homonto? Chyba Homonto to się nazywa. Następna kaczucha. Tu jeszcze mamy fajny świecznik. Tam coś widzę, zobaczcie, ostatnio wam opowiadałam chyba, albo wyście jeszcze tego chyba nie oglądali odcinka o Villeroy-Boch, że szukam jeszcze cukierniczki i mlecznika, bo taki dzbanek właśnie mam jak ten. To jest Villeroy-Boch, Burgenland. No, też troszeczkę inny niż mój. Pan chciał tutaj 25 € za wszystkie 3 rzeczy, a że ja już mam, to musiałam odpuścić niestety. Verkaufen Sie nur zusammen? Und die nur?
Tu został tylko jakiś dekiel z czegoś, ale zobaczcie na ten dzbanek tutaj. Bardzo ciekawy. Oj, tam coś hałasuje w środku. Coś jest wsypane. Aha, coś tam jest w środku. Się wystraszyłam. Mitterteich, 10 euro takie trio. Bardzo ładne. To już widziałam u tego pana jakiś czas temu, to też wam pokazywałam. Widzę, że chyba ktoś kupił dzbanek, a resztę zostawił. Bardzo wam się podobał ten zestaw. Tu jeszcze mamy coś takiego. Też stareńka Czechosłowacja. Bo talerzyka nie ma, ale ładna. Poszukamy talerzyka. O, to chyba talerzyka nie ma. Tu jeszcze jest taka ładna mała waza. Co to jest? Schönwald, Bawaria, ale talerzyka nie ma. Szkoda. Ładne to. Reichenbach. Piękne. Kuchenreuter, zobaczcie jaki ładny. O, piękny. A ta amfora duża. Mam bardzo podobną, ale połowę mniejszą. Tu jaki mamy bardzo fajny serwis. Takie maleństwo. I co to jest? Zeltmann Wochenstrauß. Bardzo ładny. Taki naprawdę filigranowy. Piękny. Wie teuer ist das Servi? 20. 20 euro. 20 euro kosztuje ten serwis. Herzer. Familie Herzer. Ja, genau. Er mochte mich. Ja. Ja. Sie waren Fahrradfahrer viel, ne? Ja, klar, immer noch.
Bringen Sie aber die Tüte, der steht da noch da. Dann ist sie weg. Ich will, dass sie ganz scharf. Knall dann irgendwo mit vor, dass ein Gläser drin. Ich hab die nicht mit. Nee, das ist mein. Jeder kடைகள் கூடிட்டு. Ale fajny kotek. Takie maleństwo. Tu jest jeszcze jeden, czekajcie, ten jest ładniejszy chyba. கடைகள் நிறைய வந்து. Perski. No tu jaka skrzynka. Skrzynka, walizka, można powiedzieć, bardziej walizka, zobaczcie. Ojej. Ze skóry. Da się to otworzyć? Nie, było zamknięte. Ale fajne. Ja, super, ja, dann haben wir die gleiche Oberhaut. Denselben Puckel. So weiter. Zuckerrost. Weiter komme ich nicht. Schön. Tu mamy taką, zobaczcie, jaka piękna. 9 euro paniczce. Guck mal, was da noch ist. Ich hatte ja noch viel mehr. 3 Stück waren hier. 4 und der hier 7. Ist auch versilbert. Dankeschön. 4. Und hier 9. 9. 3 waren hier. 13, was hätte ich dir gesagt? 7 wären ja 20, 15 zusammen oder 14 zusammen. Was brauchen wir? Tu mamy coś ciekawego. Ale jakie to jest cienkie w dotyku. Myślałam, że może to być sorał, ale nie. Weimar czasami też jest podobny do sorał. Piękne, takie zupełnie inne. Pokażę Wam z bliska. Ciekawe. Tu mamy fajny zegar. To chyba nie jest nic starego. Zrobione tylko na stare, ale ładny. Mach ich, ja? Okay. Bis dann. Jo, ciao. A z przodu mamy fajny serwis, zaraz Wam go Die pokażę. sind von nebenan, nicht von mir. Schumann, bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne. Wie teuer sind die Teller? Die kosten 5 Euro Stück. 5 euro sztuka, nie najgorzej. Dobra cena w sumie. A tu mamy wszystko po 2 euro. Również stare zdjęcia. 10 habe ich bezahlt. Prima. Mama, Zobaczcie. bitte einpacken. Hamburg jest napisane, że są z Hamburga. I wtedy panie zawsze były, że nie tylko panie, i w ogóle panowie też. Wszyscy byli szczupli. I to na takiej deseczce jest prawie takie twarde.
Tu mamy taką starą maszynę ze stoliczkiem. O, nawet są jakieś bibeloty w środku. Fajna. Faf. Tak się nazywa. Faf. Nawet instrukcja, widzicie? Nawet instrukcja jeszcze jest. Tu jaki mamy piękny. Piękny jest, co to jest? Schierholz. Taki koszyk. Wie teuer ist das hier? Piękny. Myślałam, że to jest może, wiecie, KPM, ale nie. Ale piękny, 25 euro. Ale chcę, myślę, że nie jest drogo. 25 euro to jest dobra cena. Nawet bardzo. Być może jeszcze by trochę zbił z ceny. Tu mamy parę ładnych rzeczy. Reichenbach, piękne, nie? No się będzie krzyczał za mną z tyłu. Zobaczmy, co to jest tutaj. Schumann. Wollen Sie durch? Wie teuer ist die Schale? 35. W zasadzie to nie jest misa, tylko raczej jest to bomboniera. 35 euro. Ja 35 euro. Ale piękna. Tu mamy fajną makorę. Zobaczcie. Ale to jest, zobaczcie, to jest kula, nie? To nie jest kula. I to jest die? 25. 25 euro. Wissen Sie, was das ist? Welche Marke? Ne, wissen Sie nicht? Aber ich weiß. Das ist Polen. Das ist Polen? Ja, Krosno. Echt? Ja, die heißt Makora. Makora? Makora, ja. Ah, Ja. cool. Viele sammeln sowas. Also in Polen. Cool. Ja, Ja. aber du bist ja Polin. Ja, ich bin aus Polen, deswegen Ja, weiß ich. Ja, da kannst du ja kaufen. Nee, ich habe schon genug davon. Wroclaw. Wroclaw? Wroclaw. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Oh, ey, von meinem Vater. Okay. Danzig auch. Danzig auch. Ach so. Wie teuer das haben Sie? 15 Euro das Stück. Stück, also eine. Eine. Ist immer teuer. Ja, normaler Immer Preis. teuer. Ich dachte, das ist rund, aber ist doch ein Loch. Gut, danke, tschüss. Ja, ciao. Jaka książka? Russische Kunst. No tu nie ma obrazków prawie w ogóle w środku.
Kto pamięta? Jakie to lata? 1967. No to ja pamiętam starsze, młodsze. Troszeczkę w innej szacie graficznej. Były bardziej kolorowe. No tu jaki mamy? Piękną wazę. Wazon taki. Keine Marke. Ich weiß nicht, ob die aus der Jugendstilzeit ist. Ist auch handgemalt hier alles drauf. Sehr schön. Ja. Schön. Das ist gemalt, das sind irgendwie Nee, merkst du. Das ist ja Zobaczcie, co tu mamy. A co to jest? Pokażę wam w domu. To jest krótko morderca. Für 2 geht auch. Also Doro kommt mit Ostern liegen. Ist das gut? Also Doro hat gesagt, sie geht zu liegen, zu essen. Und dann war es wahrscheinlich total Deutschland. Witajcie kochani, witajcie ponownie. Jestem już w domu, wypakowałam wszystkie rzeczy. Nie ma ich dużo, wręcz jest ich mało. Flohmarkt był wielki i wiecie, spędziłam tam totalnie dużo czasu, bo każde swoje stanowisko obejrzeć, nagrać zajmuje też mnóstwo czasu, więc zajęło mi to, nie wiem, chyba ze 3 godziny tam byłam, więc bardzo długo. Mam dzisiaj, słuchajcie, na sobie takie piękne coś, również kupione na, w zasadzie to nie na Pchlim Targu, tylko na sklepach używanych. On jest fajny, bo pokażę wam, jego się po prostu tak ściąga, bo on jest na magnes i to jest fantastyczne, myślę. Bardzo fajnie się trzyma, bardzo fajnie się nosi, bo jest lekki, nic tu się, wiecie, nie ciąży. To są takie kamyczki. Stwierdziłam, że będę wam pokazywać od czasu do czasu takie inne rzeczy też, bo co prawda biżuterię bardzo rzadko kupuję, ale był czas, że kupowałam jej więcej i było jakby, i mam jakby zapas, więc na razie nie kupuję tej biżuterii, ale jak się trafi znowu jakaś piękna, to myślę, że na pewno trafi. Zobaczcie, ładne te kamyczki, nie? Do czarnej bluzki, tak jak dzisiaj akurat mam czarną bluzkę, myślę, że to pięknie pasuje. Fajne jest to zapięcie, bo one ma takie coś, zobaczcie, widzicie? Taki mocny magnes i wystarczy tak zrobić tu, przyłożyć i już. Bardzo to wygodne jest, także dzisiaj będę występować jakby przed wami w takich pięknych koralikach. Można to nazwać koralikami, chyba tak, nie? Całkiem fajne są i bardzo są wygodne, także od czasu do czasu można gdzieś założyć. Co jeszcze, słuchajcie, znaczy nie, tego dziś nie kupiłam, ale chciałam wam pokazać, bo coś ładnego warto pokazywać. Co kupiłam dzisiaj? Kupiłam dzisiaj jedną rzecz dla jednej pani, która do mnie napisała na maila, że bardzo by chciała, gdyby się udało, żeby jej to kupić i było tym razem jeszcze raz taki aniołek z tym, taki aniołek właśnie z lusterkiem. Myślę, że jest bardzo ładny. Pokażę wam go z bliska. O, także ten aniołek idzie do pani, poleci do Polski, jak będziemy w Polsce. Myślę, że fajny zakup. Drugą rzeczą jest taka skrzyneczka. Taka drewniana. Myślę, że jest bardzo ładna. Muszę sobie w ogóle kupić taki płyn do czyszczenia drewna. Tak, żeby to drewno się tak ładnie błyszczało. Ładna ta skrzyneczka jest. To jest taki
To jest taka skrzyneczka na rzeczy do szycia. Jak to się nazywa? Niciak, nie? Niciak. Nie widziałam chyba niciaka jako skrzyneczka. Bardziej widziałam takie niciaki, wiecie, które się tak rozkłada na boki, nie? A ta jest całkiem inna, ale myślę, że nie trzeba jej tylko używać jako skrzyneczkę jako niciak. Można przecież sobie to wyciągnąć, co jest w środku i używać do zupełnie czegoś innego, na przykład do długopisy, jak ma się jakieś takie, wiecie, miejsce na biurku, gdzie się chce coś schować, to jak najbardziej takie coś się też nada. Ja Wam tutaj zaraz zobaczymy w środku, co jest, bo tam jest dużo pięknych skarbów. Także obrócę kamerę i Wam pokażę. Tak, dzisiaj wskakuje kalarepka. Tak, kalarepka. Ty, wegetarianko. Pokażę Wam tą, jak to się nazywa, skrzyneczkę. Trochę ją wyczyściłam z zewnątrz, bo była trochę brudna. Ona nie jest w idealnym stanie, ale wiecie, to nie jest nowe. To nie jest nowe. Przydałoby się jeszcze, żeby ją czymś tak naoliwić, żeby błyszczała się, musiałam kupić jakiś taki płyn do drewna specjalny. Myjeczka już nie mam, już skończyło się. Co jest w środku? Skrzyneczka kosztowała 5 euro. No i są tu takie rzeczy, niektóre muszą być wyrzucone, bo są już bardzo stare. Tu mamy 2, 3, 4 parę zamków błyskawicznych. Czekajcie, sobie światło zapalę, może być troszeczkę jaśniej. O, parę zamków błyskawicznych, parę szpulek z nićmi. Niektóre to takie chyba bardzo stare, nawet tu jakaś igła jest, jakieś coś do maszyny, szpulki. A takie szpulki to chyba jakieś bardzo stare, bo teraz są zupełnie inne. Co tu jeszcze jest? Mamy naparstek. Zobaczmy sobie na dół, bo tu można otworzyć. I ja Wam powiem, że takich szpulek to ja już dawno nie widziałam. To są stare szpulki, naprawdę bardzo stare. Fajne, nie? Naprawdę fajne. Tu jest ich więcej. O, taka. Ciekawe. Takie. Tu jeszcze mamy jakieś guziczki zamknięte fabrycznie na wszywkę. Nie będę na razie otwierać. Majeczko, nie przeszkadzaj teraz. I zobaczcie tu. Ackermans Green Shield, czyli zielony kolor. Tu jest więcej takich fajnych tych szpulek. Fajne są naprawdę. Takie klimatyczne. Co tu jeszcze jest? Taka jeszcze jest. No powiedzcie sami, że to takie ciekawe zajrzeć do takiego miejsca, gdzie, co to jest? Do wyciągania nici? Ale jakie to ładne. No, ciekawe. No to chyba wszystko. Chyba już mówiłam, że 5 euro. 5 euro ta skrzyneczka kosztowała. Ja sobie ją wyczyszczę. Bardzo ładna. Takie piękne drewienko. O, piękne drewienko. Słuchajcie, i ostatnią rzeczą jest taki piękny dzbanek. Nie pokazywałam Wam, źle mówię, nie mówiłam Wam na Flohmarkcie, co to jest. Chciałam Wam trochę jakby podbudować napięcie. Co to jest? Zaraz Wam pokażę. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jakie on jest w pięknym stanie. Tutaj te złocenia są po prostu idealne. Naprawdę ładne. Czy Wy wiecie, jak się nazywa ten koniuszek tutaj? Bo chyba nie wiecie. A może ktoś wie? Jest to regionalnie nazywane, czyli nie w każdym miejscu w Polsce zna się tą nazwę. To się nazywa sterczynka. Ten koniuszek tutaj właśnie od dekielka, od przykrywki, to się nazywa sterczynka. Ja tej nazwy kiedyś nie znałam, dopiero ją poznałam, jak zaczęłam, słuchajcie, interesować
właśnie porcelaną. Taka ciekawa nazwa, powiem szczerze, od sterczenia, bo coś sterczy, coś wystaje w tym sensie. Myślę, że to gdzieś od takiego słowa się właśnie wzięło. Ta sterczynka tutaj jest piękna. Naprawdę w pięknym stanie jest ten dzbanek. Dobra, już powiem Wam, co to jest. Powiem Wam, no. Pokażę Wam zresztą sygnaturę. Co my tu mamy? Piękny Karl Tilsch w idealnym stanie. Zdejmę sobie ten dekielek. I tu jeszcze piszę CT i piszę Tilsch Altwasser. Także taka sygnaturka. Naprawdę w pięknym stanie jest ten dzbanek, znaleziony w kartonach. Kosztował mnie 15 €, więc nie najtaniej, ale myślę, że się jeszcze jakby mieści w ramach. Nie był taki drogi. Tak wygląda tutaj dzióbek. Myślę, że całkiem ładnie wygląda, nie? Piękny jest. Tak, to była poza do miniaturki. I takie były moje zakupy, słuchajcie, niewielkie, wręcz bardzo niewielkie, jeśli chodzi o tak wielki Flohmarkt, chociaż było mniej tych stanowisk, bo tak jak mówiłam, chyba wakacje się zaczęły tu u nas, chyba się zaczęły. Wiecie co, nie do końca wiem, bo mój syn jest już dorosły i jest na studiach, więc on ma zupełnie inaczej te wakacje niż dzieci młodsze, więc tak nie do końca wiem, może mi się tylko wydaje, że teraz są ferie, trudno powiedzieć. W każdym razie było ciut mniej tych stanowisk, ale nie jakoś katastroficznie. Myślę, że zakupy były całkiem spoko, niewielkie, ale fajne. Ja Wam dziękuję, słuchajcie, za dzisiaj. Widzimy się w środę. Jak się podobało, łapka w górę i napiszcie coś oczywiście, co Wam wpadło w oko. Koniecznie. Na razie. Pa!